Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj druga nowość na styczeń 2025, zestaw 42198 Bushplane, czyli typ samolotu do operowania w trudnym terenie. Składa się z 333 elementów i kosztuje katalogowo 120 zł. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, że będzie funkcja wprawiania w ruch śmigła, mamy silnik z tłokami oraz ruchome lotki i stery wysokości. W środku mamy 5 ponumerowanych woreczków z klockami, arkusz naklejek, no i oczywiście instrukcję. 145 kroków budowania i na końcu wykaz wszystkich elementów. I w pierwszym etapie budowania konstruujemy funkcję, którą już znamy z samolotu gaśniczego 42152. Mamy tutaj czarną zębatkę, która wprawia nam w ruch koła zębate, no i finalnie tłoki oraz śmigło. Tutaj mamy dwa zwiększenia prędkości. Tutaj mamy gumkę, dzięki której ten przycisk nam wraca do punktu wyjścia. A tutaj mamy szare koło zębate, które jest na luźnej trójeczce. Dzięki temu po puszczeniu tego elementu ono nam odskakuje i nie hamuje nam śmigła. Przy takiej konstrukcji w momencie jak przechylimy bardzo mocno samolot w prawo, no to już funkcja przestanie nam działać. A więc ta funkcja, aby działała prawidłowo, to szare koło zębate musi opadać, czyli stykać się z kołem zielonym. Po drugim etapie budowania mamy już podpięte śmigło oraz 4 tłoki, po 2 z każdej strony. I samolot jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowy, to pierwszy, drugi etap ciekawy, bo budujemy cały mechanizm, silnik. Później już standard, po prostu zabudowa modelu. Jeśli chodzi o całą konstrukcję, to dobry pomysł, tylko z wykonaniem już trochę gorzej. Mam wrażenie, że jest po prostu niedokończony. Chyba najgorzej tutaj wygląda ogon. Kompletnie nie rozumiem tej dziury. Myślę, że przydałaby się tutaj konsekwencja, bo albo mamy zestaw, który jest fajnie zabudowany, albo taki, który ma po prostu zarysy kształtów. Kompletnie nie rozumiem tej dziury. Przecież bardzo prosto ją można było zabudować. Druga kwestia, lotki nie są przymocowane za pomocą tych białych łączników do skrzydeł. Też nie wiem dlaczego. Przez co są tutaj tylko na akslu, przez co zobaczcie, jak się łatwo ślizgają i odginają. Zobaczcie, tutaj z tyłu można było to fajnie zakryć, dać łączniki w obie strony, ale nie wiem, może był limit 4 sztuki na skrzydło. Nie wiem, z czego to wynika. Ja jestem jak najbardziej ok z tym, że widzimy mechanizmy, że są one odkryte, ale jeśli chodzi o tłoki, możemy do nich zajrzeć podnosząc sobie tą przednią część, więc dlaczego nie mamy tutaj zabudowanej dolnej części? Nie wiem, zobaczcie, no kiepsko to wygląda. Bardzo słabe usztywnienie tutaj tylnej części. Zobaczcie, jak to lata na boki. Podoba mi się kolorystyka tego modelu. Ta zebra od razu przypomniała mi jeden z moich pierwszych zestawów, czyli samochód terenowy Safari. Zestaw 6672 z 1990 roku. Cały zestaw ratuje bardzo ciekawy mechanizm. Oczywiście nie jest to coś nowego, bo już mieliśmy to w zestawie 42152 w tym samolocie gaśniczym, ale mamy to teraz w dużo mniejszym zestawie za 120 zł. Myślę, że on niedługo będzie kosztował poniżej 100 zł. Podsumowując, fajny pomysł na zestaw, ciekawy mechanizm, fajna kolorystyka, ale po zakupie trzeba go, najprościej mówiąc, dokończyć, lekko poprawić, chociaż myślę, że ogon to jest cały do przebudowy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.